Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać takiego oto muchomorka. Mamy jesień, jest wysyp grzybów, więc pomyślałam, że fajnie będzie zrobić również grzybobranie szydełkiem. Wykonałam troszkę więcej tych grzybów, bo muchomorka, kozaka, podgrzybka i kurkę. Na moim fanpage'u na Facebooku zrobiłam szybką sondę, który film z którym to tutorialem chcecie zobaczyć jako pierwszy, i wygrał muchomor, chociaż kozak deptał mu po piętach. Wykonamy dzisiaj zatem muchomorka. Jeżeli ten film Ci się spodoba, to kliknij proszę łapkę w górę. Jak nie chcesz przegapić kolejnych filmów, to subskrybuj kanał, a miłym będzie, jeżeli zostawisz pod filmem komentarz z wrażeniami na jego temat. Żeby wykonać muchomorka, będziesz potrzebować na pewno włóczki czerwonej i białej. Ja używam włóczki Yarn Art Jeans. Możesz ją także łączyć z włóczką Elise Cotton Gold, która ma taką samą grubość. Do tego szydełko. Używam szydełka 2,5, nożyczki, igła ciewiarska i wypełnienie. Wypełnienia potrzebujemy naprawdę niedużo. Jeżeli nie masz kulki silikonowej, tak jak ja, możesz użyć jakichś kawałków materiałów na przykład. Żeby zrobić muchomorka, musisz również wiedzieć, jak wykonać półsłupek i jak wykonać magiczne koło, jak zwiększać i zmniejszać ilość półsłupków w okrążeniu. Możesz się tego nauczyć w moich poprzednich filmach z serii początki czy też podstawy szydełkowania. Dobrze, zaczniemy w takim razie od zrobienia nóżki naszego trzonka, który jak widzicie jest dość długi. Weźmiemy białą włóczkę. I zaczynamy od zrobienia magiczne kółko 6 półsłupków. Może przybliżę trochę. Pod 2 nitki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Zaciągamy. I w drugim okrążeniu zwiększamy ilość półsłupków do 12, czyli robimy w każde oczko po 2 półsłupki. Jeden, 2, 3, 4 w kolejne oczko. 5. i 6. trzecie oczko. Jesteśmy w połowie, czyli jeszcze 3 razy po 2 półsłupki w jedno oczko. W trzecim okrążeniu również zwiększamy liczbę półsłupków o 6, czyli z 12 musimy otrzymać 18. Robimy w jedno oczko 1 półsłupek, w kolejne oczko 2 półsłupki. I powtarzamy to jeszcze 5 razy, czyli łącznie 6.
Tak, sekwencja 1, 2. I znów 1 i 2, czyli zwiększenie. Jeszcze 4 razy. Mamy skończone okrążenie trzecie. Teraz w okrążeniu czwartym i piątym robimy po jednym półsłupku w każde oczko, czyli robimy w czwartym okrążeniu 18 półsłupków i w piątym okrążeniu również 18 półsłupków. Możecie też sobie liczyć ciągiem, czyli robicie po prostu 36 półsłupków. I 36. W okrążeniu szóstym zmniejszymy sobie liczbę półsłupków do 12, robiąc jeden półsłupek, jedno oczko i zmniejszenie, czyli na 2 półsłupkach poprzedniego okrążenia robimy 1. I mamy 2 półsłupki na 3 półsłupkach poprzedniego okrążenia. Powtarzamy to jeszcze 5 razy, czyli łącznie 6. Tak? Znów 1 półsłupek i zmniejszenie. I znów 1 półsłupek i zmniejszenie. I jeszcze 3 razy. I ostatnie zmniejszenie. Mamy 12 półsłupków po okrążeniu szóstym. Ja tą nitkę sobie schowam do środka. O okrążeniu siódmym znów zmniejszamy liczbę półsłupków, ale tym razem nie o 6, a tylko o 2, więc robimy 4 pojedyncze półsłupki. Następnie zmniejszenie. I jeszcze raz 4 pojedyncze. I zmniejszenie. Wbiję się jeszcze raz. O. I mamy w tym okrążeniu siódmym 10 półsłupków. I teraz najbardziej żmudna praca, znaczy w kolejnych 24 okrążeniach robicie
po 10 półsłupków w okrążeniu, czyli w każde oczko wbijacie się raz, topiąc półsłupek, tak? 24 okrążenia, czyli jak kto woli liczyć całościowo, musimy zrobić 240 półsłupków. To trochę czasu zajmie, także do dzieła. W międzyczasie możecie sobie już wypchać i tak stopniowo co kilka okrążeń wypychać nóżkę. Dobrnęłyśmy do 24 okrążenia, licząc od 7, tak? Czyli 31 na to wychodzi. Robimy oczko ścisłe, tak? Ucinamy sobie nitkę ciut dłuższą, ponieważ będziemy z niej korzystać, żeby przyszyć potem trzonek do kapelusza. Magiczne koło robimy najpierw 6 półsłupków. Trzy, 4, 5 i 6. Zaciągamy. I teraz już w każdym kolejnym okrążeniu, czyli zaczynając od okrążenia 2 aż do 12, będziemy zwiększać liczbę półsłupków o 6. Także mamy znów co robić. W okrążeniu drugim z 6 do 6, czyli musimy uzyskać 12, czyli w każdym oczku poprzedniego okrążenia robimy po 2 półsłupki. Trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i w ostatni 11, 12. W okrążeniu trzecim znów zwiększamy liczbę półsłupków o 6, czyli musimy uzyskać 18. Robimy 6 razy sekwencję 1 pojedynczy półsłupek i zwiększenie. I znów 1 pojedynczy i zwiększenie. Pojedynczy, zwiększenie i jeszcze 3 razy 3 sekwencje. 1, 2, 1, 2 i ostatni raz 1, 2. W kolejnym okrążeniu znów zwiększamy liczbę półsłupków o 6, czyli z 18 musimy uzyskać 24. Robimy sekwencję, tym razem 2 pojedyncze półsłupki i w kolejne oczko 2 półsłupki w jednym, czyli zwiększenie, i powtarzamy to jeszcze 5 razy, czyli łącznie 6 razy powtarzamy tą sekwencję. Tak, 2 pojedyncze, zwiększenie, 2 pojedyncze, zwiększenie. Jesteśmy w połowie, jeszcze 3 razy.
Tak powinniśmy uzyskać 24 półsłupki. Ja sobie przeliczę. Zgadza się. W kolejnym, 5. okrążeniu znów zwiększamy liczbę półsłupków o 6. Tym razem robimy sekwencję 3 pojedyncze zwiększenie. Tak, robimy tą sekwencję 6 razy. W kolejnym okrążeniu będziemy robić 4 pojedyncze zwiększenie i tak dalej do okrążenia 12. No to zaczynamy okrążenie 5, czyli 3 pojedyncze. Zwiększenie. I jeszcze 5 razy 3 pojedyncze. Raz, 2, 3. Zwiększenie. Jeszcze 3 razy. Mamy 30 półsłupków w okrążeniu 5 i w okrążeniu 6 zwiększamy znów o 6. Zastanawiam się, czy Wam dobrze powiedziałam. O 3. Tak, jeszcze raz dla uporządkowania. W okrążeniu 4 robiłyśmy 2 pojedyncze półsłupki, zwiększenie, powtarzałyśmy tą sekwencję 6 razy. W okrążeniu 5 3 pojedyncze półsłupki, zwiększenie, również powtarzamy 6 razy. I w okrążeniu 6 będziemy robić 4 pojedyncze półsłupki, zwiększenie, również powtarzamy 6 razy, żeby uzyskać 36 półsłupków. 3, 4, zwiększenie, 2, 3, 4, zwiększenie i jeszcze 4 razy. I ostatnie zwiększenie w tym okrążeniu. Ok, w okrążenie 7 robimy zgodnie z tą samą zasadą 5 pojedynczych półsłupków, zwiększenie, tak żeby uzyskać 42 półsłupki, czyli powtarzamy tą sekwencję 6 razy. I zwiększenie. I znów zwiększenie. I jeszcze 3 razy, przepraszam, 4, jeszcze 4 razy. W tej chwili mamy 14 półsłupków zrobionych. Ok, rozpoczniemy 8 okrążenie, ale zanim, to chcę Wam tu jeszcze coś pokazać. Jak widzicie, te zwiększenia wypadają w tych samych miejscach i robią się takie, to kółko nie jest takie idealne, okrągłe. Robią się takie tutaj dzióbki. Żeby tego trochę uniknąć, tak, ja to sobie robię w ten sposób, że robię sobie 2 półsłupki, tak? Czyli pracujemy w sekwencji na 7 półsłupkach. To musimy pamiętać, tak? 6 półsłupków, zwiększenie. Ja sobie robię
2 półsłupki. W trzecim półsłupku tu sobie zrobię zwiększenie, tak? Czyli mamy raz, dwa, trzy i 4 półsłupki zrobię normalnie. I znów 3 półsłupki, zwiększenie i 4 półsłupki, tak? To zwiększenie po prostu w tej jednej sekwencji, którą robimy na 7 półsłupkach, na 7 oczkach, robię nie jako ostatnią, tylko gdzieś w połowie, tak? W kolejnym okrążeniu tą sekwencję znowu robię na końcu, w kolejnym znów gdzieś w połowie. To jest trochę trudniejsze, bo trzeba bardziej się skupić, żeby to sobie wyliczyć i się nie pomylić. Tego nie powinno być, tych dzióbków w sumie widać, jak już zrobicie swojego muchomorka, ponieważ na ostatnim okrążeniu będziemy robić po jednym półsłupku w każde oczko. To powinno się troszkę w tym momencie zgubić, tutaj te wypustki. Tak? Ja mimo wszystko wolę sobie robić je w innym troszkę miejscu. Przećwiczmy to sobie na tym kolejnym okrążeniu, czyli na okrążeniu 8. Tak? 1, 2 i tu sobie robię zwiększenie. 3, 4 i kolejne 4 pojedyncze. 5, 6, 7, 8. I znów raz, 2, w trzecim oczku zwiększenie. 3, 4 i 4 pojedyncze. 5, 6, 7, 8. Mamy 16 półsłupków. I znów 2 pojedyncze, zwiększenie i 4 pojedyncze. Mamy 24 półsłupki. Jeszcze 3 razy powtarzamy tą sekwencję. Tak, jak widzicie, trochę tu ten owal, właściwie nie owal, okrąg zrobił się łagodniejszy. Tak, nie widać tych wypustek. No to lecimy. Znów 2 pojedyncze, zwiększenie i 4 pojedyncze. Za nami okrążenie 8. W okrążeniu 9, tak, musimy uzyskać 54 półsłupki, czyli robimy 7 pojedynczych półsłupków i zwiększenie. W tym okrążeniu robię już normalnie te zakończenia na końcu, czyli faktycznie robię 7 pojedynczych półsłupków, zwiększenia. Dopiero w kolejnym będę robić gdzieś mniej więcej po środku. No to lecimy. 7 pojedynczych. Siódmy i zwiększenie. I jeszcze 5 razy. Dziewiąte okrążenie ukończone. Zaczynamy 10. W 10 musimy uzyskać 60 półsłupków, czyli robimy 8 pojedynczych zwiększenie lub robicie sobie na przykład 3 pojedyncze, tak pamiętając, że pracujemy na 9 półsłupkach w tym okrążeniu, czyli robicie sobie 3 pojedyncze zwiększenie, to będzie na 4, tak, i jeszcze 5 pojedynczych. I to powtarzamy 6 razy, tak, żeby uzyskać 60 półsłupków, tak, czyli ten prostszy sposób 8 pojedynczych półsłupków zwiększenia.
a ja w tym okrążeniu będę robić sobie 3 pojedyncze. Zwiększenie. I jeszcze 5 pojedynczych. I znów 3 pojedyncze, zwiększenie i 5 pojedynczych. Tak, w każdej sekwencji pracujemy na 9 półsłupkach i przez zwiększenie uzyskujemy w niej 10. Jeszcze 4 razy. I 60 półsłupek. W kolejnym okrążeniu, w okrążeniu 11, musimy uzyskać 66 półsłupków. W związku z tym w każdej sekwencji musimy uzyskać 11. Tak, 11 razy 6, 66. Czyli robimy 9 pojedynczych półsłupków. Sześć, 7, 8, 9 i zwiększenie 10, 11 i jeszcze 5 razy 9 pojedynczych półsłupków i zwiększenie. I 66 półsłupek zrobiony, 11 okrążenie za nami. Rozpoczynamy okrążenie 12, w którym musimy uzyskać łącznie 72 półsłupki. Tak? Robimy to poprzez 6 sekwencji, w każdej 12 półsłupków, czyli robimy 11 półsłupków, zwiększenie, 10 półsłupków i zwiększenie, czyli pracujemy na 11 półsłupkach, tak? Jeżeli ktoś, tak jak ja, robi gdzieś po środku to zwiększenie, to pamiętajcie właśnie, że sekwencja składa się z 11 półsłupków, czyli gdzieś na przykład na 5 możecie robić wtedy zwiększenie. Pięć, 6 i jeszcze 6. I powtarzamy to jeszcze 5 razy. Zakończyliśmy okrążenie 12. W okrążeniu 13 musimy uzyskać 78 półsłupków. To będzie już ostatnie okrążenie, w którym zwiększamy liczbę półsłupków. Tak, robimy to robiąc 11 półsłupków, zwiększenie i powtarzając tą sekwencję 6 razy. To będzie okrążenie 13, a w okrążeniu 14, ostatnim, robicie po jednym półsłupku w każde oczko, czyli musicie zrobić 78 pojedynczych półsłupków. Tak, czyli robimy 11 pojedynczych, zwiększenie. I 11. Zwiększenie. I tak jeszcze 5 razy, a w ostatnim okrążeniu po jednym półsłupku w każde oczko, tak jak już mówiłam, czyli 78 półsłupków i spotykamy się po zrobieniu tych dwóch okrążeń.
mamy skończoną naszą czerwoną część muchomorka, nasz kapelusz wierzchni. Po 78 oczku w okrążeniu 14 zrobiłam oczko ścisłe, obcięłam nitkę, zostawiając ją trochę dłuższą. Teraz zróbcie sobie tą białą część, tą spodnią część kapelusza, którą robimy identycznie jak tą czerwoną, pomijamy tylko ostatnie okrążenie. Tak? Ja postaram się Wam tutaj dodać napis, do której minuty filmu musicie się cofnąć, żeby znów móc zrobić to samo, tym razem białą włóczką. Tak? Potem te dwie części sobie zszyjemy, ale to dalszy etap. Czyli białą część robimy zaczynając od magicznego okrążenia Magic Ring, w którym robimy 6 półsłupków. W okrążeniu 12 robimy 12 półsłupków. W okrążeniu trzecim 18. Tak, w każdym okrążeniu zwiększamy ilość półsłupków o 6. W czwartym 24, w piątym 30, w szóstym 36, w siódmym 42 półsłupki, w ósmym 48, w dziewiątym 54, w 10 60, w 11 66, w 12 72 półsłupki i w ostatnim w tej części okrążeniu 13 robicie 78 półsłupków. Tak wygląda zrobiona spodnia część kapelusza muchomora. Również zakończamy robiąc oczko ścisłe i zostawiając dłuższą nitkę. Ja nigdy nie mogę się zdecydować, którą nitką będę zszywać te dwie części, dlatego zostawiam dwie dłuższe, decyduję w ostatniej chwili. Tak czy siak trzeba zostawić tą nitkę końcową na tyle długą, żeby potem móc ją za pomocą igły schować. Dobra, w tej chwili zajmiemy się robieniem naszego nakrapiania muchomorka. Bierzemy białą nitkę yarna z jeans, nawlekamy na igłę. Dosyć długą, z kolei nie za długą, żeby nam się nie plątała. Na końcu robimy supełki. Ja robię ze 3. Może zrobię 4 dla pewności. I robimy nasze kropki. Wbijamy się od spodu. No właśnie, trochę za długa ta nitka, trochę się plącze. I teraz, żeby powstały takie, nie wiem czy to widać, wystające kropeczki, bierzemy sobie nitkę na prawo, obwlekamy nią igłę, myślę 4 razy, 4 i wbijamy się w tą samą dziurkę. Musimy pilnować, żeby nam się te włóczki nie splątały. O, widzicie? W ten sposób to wygląda. I znów robimy to bardzo nieregularnie. Wbijamy się od dołu. I znów bierzemy sobie włóczkę, trzymamy, naciągamy ją delikatnie na prawo, nawijamy 1, 2, 3, 4 i wbijamy się w to samo miejsce. O, mamy 2 kropki. I znów wbijam się od dołu. 1, 2, 3, 4. Może w ten sposób to będę lepiej widzieć. 1, 2, 3, 4.
i w to samo miejsce, z którego szliśmy, 3 kropki, kolejna kropka, tak naprawdę róbcie to bardzo nieregularnie. Ja zrobię sobie dookoła i dopiero potem przejdę tutaj do góry. Tu od spodu wygląda to w ten sposób. No to kropkujemy dalej. Nie wiem jak Wy. Ja już nakropkowałam mojego muchomora. Tak wygląda z lewej strony. Teraz jeszcze tylko zakończę nitkę. No, zostawię ją sobie tutaj dłuższą pod spodem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tu w środku sobie była. I teraz będziemy zszywać część czerwoną naszego kapelusza z częścią białą. Tak, tu też jest nitka, też ją wkładam do środka. Przykładam tymi 2 łuskakami do siebie. Chyba zszyję czerwoną nitką. Ok, i zszywamy, łącząc po jedno oczko z drugim oczkiem, tak? To znaczy zszywamy, biorąc jedno oczko, czyli oczko zewnętrzne białej części i oczko wewnętrzne czerwonej części. Przykładamy oczko do oczka i tu mamy 78 oczek na okręgu. Więc powinno nam to wyjść. Mam nadzieję, że starczy mi nitki. Nie wiem, czy to widać. Może przybliżę trochę bardziej jeszcze. O. Tak, nitka z oczka zewnętrzna białego i za jedną nitkę czerwonego, czyli tu wbijamy się w środek oczka czerwonego i przeszywamy. Być może macie lepszy sposób na zszycie, gdzie to będzie wyglądać ładniej. Ja, jak powtarzam chyba na każdym szyciu, na każdym filmie zszycia dobra nie jestem. Także bardzo możliwe, że macie lepszy sposób. Jeśli tak, to dajcie linka. Bo z opisu jest obawa, że nie zrozumiem. Jak będziecie już przy końcu, możecie włożyć wypełnienie.
Pamiętajcie tylko, żeby nie przesadzić z tym wypełnieniem, tak? Bo wyjdzie Wam, jak dacie za dużo, coś takiego, jak mi wyszło w tym... Czekajcie, trochę odsunę. Już teraz. Jak mi wyszło w tym podgrzybku. Kolejny już będzie lepszy, bo tu patrzcie, jak jest za dużo wypełnienia, to automatycznie to wychodzi, tak? Zamiast mieć taki kształt, jak grzybek, taki jak tutaj w naszym muchomorku, to wychodzi nam taka jakaś pieczarka. Także nie przesadźcie z wypełnieniem, naprawdę oszczędnie. Rozłóżcie równomiernie. Myślę, że wystarczy. Naprawdę nie trzeba go dużo. I zszywamy do końca dalej. Nitki mi chyba wystarczy, ale mało brakowało. Ok, nitki wystarczyło. Tu jeszcze ostatnie oczko wyhaczymy. Zakańczamy sobie normalnie, wbijając się troszkę wyżej i robiąc supełki. I przebijamy się gdzieś dalej. Zostawiając dłuższą nitkę w środku. Ok. Ona się tu schowa sobie całkiem przyjaźnie. Dobra, tą białą nitkę też musimy zakończyć. Ją z kolei. Jak możecie ją wykorzystać do przyszycia tego trzonka. Ja jednak tu przy trzonku zostawiłam też nitkę dłuższą, także tą sobie spokojnie po prostu zakończę. I też chowam do środka. Ok, zostało nam już naprawdę niewiele do końca. Tu sobie jeszcze rozprowadzę tylko to wypełnienie. Trochę nawet chyba przesadziłam z jego ilością, mimo że nie ma go dużo. Dobra, przyszyjemy sobie teraz nasz trzonek. Przykładamy go do środka, tak zakrywając to nasze magiczne koło i dookoła przyszywamy. Zahaczamy o jedno oczko, drugie oczko i lecimy. Trzonek oczywiście musi być wypchany. On może być mocno wypchany.
Tak wygląda nasz muchomor jeszcze nieskończony. Tak, zobaczcie, że one są podobne, ale jednak różne. To jest fajne w zrobieniu tych grzybków, że są tak jak w naturze. Nie muszą być idealne, jak od linijki, ponieważ każdy grzyb też jest inny. Także jaki Wam nie wyjdzie, taki na pewno będzie piękny. Zakończę nitkę. Też przebijam się przez środek. Ona sobie zostanie wtedy w środku dłuższa. Mamy pewność, że się nie rozwiąże. Pozostał nam jeszcze do zrobienia ten kołnierz tutaj. W tym zrobiłam go trochę za nisko. Widzicie, jak tak go widać. Nie wiem, jak to pokazać. W każdym bądź razie, jak tu go ułożę ładnie, tą poduszeczkę, to po prostu tego kołnierza tutaj nie widać, tego żabocika. Także tutaj w tym zrobię go troszkę niżej. Gdzieś myślę na wysokości chyba 10 okrążenia od góry. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tak 9 okrążenie od góry. Bierzemy nitkę. Stawiamy tu koniec grubszy. I teraz tak, liczymy jeszcze raz. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wbijacie się między 8 a 9, powiedzmy. Tutaj 8 a 9 okrążenie. Przeciągamy nitkę. Musimy pilnować, żeby nie pracować na tej krótszej. Ok. Jedno oczko łańcuszka. I to nie będzie łatwe, ale wbijacie się robiąc półsłupki. To sobie zaciągniemy. Raz. Dwa. Trzy. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Chyba zrobię tu jeszcze jeden. Może na okrążeniu nóżki było 10. Zrobimy tu 11. I teraz każde oczko poprzedniego okrążenia robimy po 2 półsłupki, czyli powinno nam być 22 półsłupki. Zegnę, żeby było lepiej widać. Tak to wygląda w tej chwili. Jeżeli chcecie, żeby był dłuższy, tak jak tutaj, to robicie sobie w kolejnym okrążeniu jeden półsłupek, 2 pojedyncze półsłupki.
Nie zgodzi nam się to na końcu, ponieważ w okrężeniu poprzednim miałyśmy 22 półsłupki. Więc teraz jak dobrze policzymy, 23, no nic, liczmy. 1, 2, 3, kolejny czwarty 2, 4, 5, znów podwójne 6, 7, 8 podwójny i tak do końca. Ok, jednak wszystko się zgodziło, czyli zrobiłyśmy 11 razy, jeden pojedynczy półsłupek, 2 półsłupki w jedno oczko. Robimy oczko ścisłe. Zostawiamy ciut dłuższą nitkę, żeby móc ją nawlec na igłę i schować. Już naprawdę jesteśmy bardzo niedaleko końca, bo teraz już tylko musimy schować te nasze dwie nitki od kołnierzyka, żabotu. Wiecie co, uciekło mi to słowo. Napiszcie w komentarzach, jak nazywa się ta część muchomora. Będę wdzięczna. Przeciągam tą nitkę, żeby być bliżej tutaj tej pierwszej. Jak w tej chwili możemy zrobić po prostu 2 supełki. I chowamy nitki. Jedna. I druga. Ucinamy. I nasz muchomor jest gotowy. Wygląda tak. Tak wyglądają dwa muchomorki. O, się tak wydaje, ale one są takie same. Jeżeli chodzi o wielkość oczywiście. Jeżeli ten film Ci się spodobał, to kliknij proszę łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych filmów, a w planach mam najbliższych zrobienie kolejnych grzybków, to subskrybuj mój kanał. Te kolejne grzybki to już troszkę powiększymy, żeby było widać. Tak, mamy tu jeszcze kozaka. Taki piękny czerwony kozak, czy też koźlak. Mam kurkę. Fachowo nazywa się ona chyba pieprznik jadalny. I mam podgrzybka, którego jeszcze postaram się dopracować, a na pewno tutaj zrobić mniej wypełnienia, bo na pewno wtedy będzie wyglądał lepiej. Taki zwykły podgrzybeczek. Chciałabym zrobić jeszcze prawdziwka, ale nie mogę coś trafić na włóczkę, która odpowiadałaby kolorystyce. Także jeżeli któryś z tych grzybków spodobał Ci się wyjątkowo, to w komentarzu możesz napisać, który film chciałbyś zobaczyć z tym tutorialem jako kolejny. A póki co masz gotowego muchomorka. Do zobaczenia w kolejnych filmach.